Jest 27 maj, dzień dobry, nastał wreszcie ten długo oczekiwany czas, by sadzić arbuzy do gruntu. Nie będą to pierwsze arbuzy, które będę sadziła. Posadziłam kilka dni temu takie lichutkie, kiepściutkie, dając im szansę na życie, a szłam tropem takowym, że jeśli mają paść, umrzeć, to i tak to zrobią. W donicy na pewno by sobie rady nie dały, natomiast będąc w gruncie, zawsze szansa na przeżycie i wzmocnienie się, tym samym rozwój jest. Ktoś powie, ale te są lichutkie, ale te nie, to są moje najlepsze sadzonki. W tym sezonie nie udały mi się sadzonki arbuzów. Oj, zapowiadały się pięknie, bardzo dobrze, bardzo ładnie. Ale niestety warunki pogodowe niekorzystne, lokalowe, dom dla arbuzów niekorzystny. No i efekty takie są. Taki sezon. 6. sezon arbuzowy u Mardar. Chodźcie teraz, pokażę inną kondycję moich arbuziaków. Coraz więcej kwiatów zaczyna kwitnąć. Wspaniale. Nareszcie robi się ciepło, ale to też nie są takie warunki, jakie arbuzy lubią, bo w nocy nadal 10 stopni, 11, 7, ale ja już dłużej czekać nie będę. Hosty też mega swoje liściory rozwijają, rozkładają, takie potężne. Wszystko chce rosnąć. I taka roślinka cebulowa. Zdaje się, że nazywa się śniedek, a jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Wchodzimy na stanowisko numer 1 pod białą agrowłókniną. Zostały posadzone kilka dni temu te lichutkie bardzo sadzoneczki, nazwijmy to prześmiewczo. I od tamtej pory cały czas agrowłóknina jest. Nie zdejmujemy jej. Ciepło zapewnia w nocy. Posadziłam kanny z nasion. Przeróżne odmiany. 5 odmian lantan. Tu nastąpił wypadek. Odłamała się gałązka i ją ukorzeniam. A ukorzenia się dłużej niż pelargonia. O jakieś 2 tygodnie. Z moich obserwacji wynika. Dojdzie mnóstwo kwiatów. I teraz wchodzimy do foliaczka, gdzie stoją moje maleńkie, kiepściutkie rozsady. Mam tu kilka rarytasów, na które czekałam. I niestety nie wszystkie te rarytasy oczekiwane przeze mnie wykiełkowały. Albo mam je po jednej sztuce. Tak jak odmianę. Poczekajcie, pokażę. Quen Yellow, owalny arbuz, żółta skóra i chyba żółty miąższ lub czerwony. Kilka mam takich odmian, a to kolejna, ale największym rarytasem szukamy tam, trzeba iść tam. Największym rarytasem jest Missouri Heirloom. I ja niestety nie wiem, czy on mi nie padnie. Chorują troszkę sadzonki, to znaczy choroby fizjologiczne oraz mszyca. Texas Golden mam 3 na szczęście, 3 jest maleńka. Georgia Rattlesnake. Texas Golden mówiłam. No Kongo nie mam, niestety Kongo nie mam. Wilsona nie mam. Royal Golden nie mam. No to jest
Bingo wykiełkowało, od razu spleśniało. Drugi rok z tej samej partii nasion kupionych. Niestety. No ale dobrze. W każdym razie widzicie, jak wygląda kondycja moich sadzonek. Tu melony. Tam się kalele wybudzają, ale nie wszystkie. Też mszyca już się pojawia. Były przenoszone z miejsca na miejsce te sadzonki. Taka była potrzeba. Tu natomiast z mojego zbioru, no tu kolejna obumiera sadzoneczka. W każdym razie pójdą do gruntu. O, to się wezmą do roboty. A tu zobaczcie. Dopiero kiełkuje nasionko, podczas gdy to już ma listek właściwy. Sachary je usta. Nierówne kiełkowanie. W tym roku z 2 źródeł miałam ziemię, 2 rodzaje. Jedna ziemia jest bardzo zła, bardzo. Druga jest zła. Nie zapowiadało się tak. Tu mam kolejne. Barbados z mojego zbioru. Skóra jak u Charleston Greya i wygląd. No to są później wysiane. 9 maja. Tu 2 maja i dopiero 3 dni temu zaczęły kiełkować. Marko, pepino fioletowe. Ale jaja co? Zobacz. Taką mam mizerotę, podczas gdy 30 razy większą, 100 razy większą. To są też nowości wysiane 8 maja, wyciągnięte bardzo. W warunkach złych kiełkowały, taka sytuacja była wtedy. Dobra, zaczynamy sadzić. Zaczynam sadzenie od tego miejsca. Mam już nawiezione kompostem i nawozem końskim otwory. Pozostaje mi tylko zagłębienie łapskiem zrobić i ciach, sadzonka do dołka posadzona. 22 lub 3 otwory na razie. I tak etapami codziennie po troszku, bo jeszcze i dynie trzeba sadzić. Dojdzie tu bardzo dużo kwiatów. Część szparagów mi wyleciała. Marko, ja nie wiem, czy ja nie zrobię tak jak ty, kolego. Mężowi napomknęłam o tym, czy też nie wkitramy je w donicę. To znaczy, te co widzisz i widzicie Państwo, okazałe, tak zwane okazałe, zostawilibyśmy. A takie, bo tu są 3 odmiany, a takie lichutkie, które w prawą stronę zabrali i do kastry wsadzili. Na kanale Marco Polo uprawa, tam właśnie kolega zrobił tak, ale on ziemię ma rewelacyjną. Marko, na końcu to są od ciebie. To co pokazuje, kilka dołków. Kolega na południu Polski mieszka, ma ziemię pełną minerałów od 1000-leci i jemu to rośnie. Ruszam. Winogrono o jasnej skórce, już takie ma owoce. 27 maj. Do wody mamy blisko, do deszczówki. W tym miejscu będą ogórki takie długie, sałatkowe rosły. Tylko tyle mam nasion z rozsady. Jeszcze można dosiać, wiadoma sprawa. To trzeba przesadzić. Tu będzie zrobiony daszek z folii, żeby były osłonięte, gdyż do tej pory, przez lata poprzednie, w zbyt cienistym miejscu rosły i nie udawały się nam. Tu są pozostałe ogórki. Testuję w tym roku promotora. To są nieliczne tykwy, bo niestety i ogórek melonowy, bo nie skiełkowało bardzo dużo. Z moich nasion również. Ta wykiełkowała wczoraj, a siana 27 kwietnia, tak jak wszystkie inne. Ogórki, które się robią brązowe w fazie jakby przejrzałej, ale nie są tak skwaszone jak nasze. Kora brązowa, spękana jak kora drzewa, to znaczy skóra. Jeden jedyny gruziński Kibedi Sikkim.
Z takich ładniejszych sadzonek mam jeszcze, zobaczcie, tu. I to są moje już naprawdę najładniejsze sadzonki. Asterix, on to dostanie kopa Powera, jak zostanie wysadzony. Spójrzcie, taka mała sadzonka, a już ma 3 listki właściwe. No, piękniutkie korzenie. Dusi się, ma za ciasno. Myślę, że więcej nie będę w wielodoniczkach wysiewała, chyba że takie tam jakieś specjalne nasionka, by było ich dużo. Tu charyzma, taka kondycja. Blejki, również 3 listki ma. No duszą się, tak jakby nie rosną. I tu mamy Select. No Pluto nie popisał się. Grizzly, również niewielkie. No, różna wielkość. Explorer, Yumi. Proszę bardzo. Tu mam Barbados z oryginalnego. To jest opakowania. Natomiast ten inny, tu jest Tichas, ten inny był z mojego zbioru. Monroe, maleńkie i tylko jedno. Ale dobrze, że jest. No dobra, do dzieła. Chociaż jeszcze może przelecę nazwy, które mam wykiełkowane. A nie, inaczej. A jeszcze tak orliki. Warto mieć orliki w ogrodzie. To są byliny zimujące. Jak widać, te w kastrze rok temu zostały posadzone i spokojnie rosną. Inny tu jest kolor, cały fioletowy. Kolego Marko, a to jest ten wielosił Polemonium, który i ty masz. O liściach variegata, widzisz? On powinien być już taki. Ale tu nie ma za dobrej ziemi. No i tym bardziej, że pobrałam od niego, wiesz. Tak wygląda u mnie. U ciebie to będzie kępa niczym piwonia. Na pewno za rok. Zainteresowanym osobom, jakie mam odmiany arbuzów skiełkowane, to tu pokażę rozpiskę. Już w którymś filmiku, ale chyba niepublikowanym pokazywałam. Dobra, patrzcie. Paleta A. Numery, ilość, odmiana. Tyle odmian w palecie A. 19 maja było spisywane i nic się nie zmieniło od tamtej pory prawie. Część mi umarła. Paleta B. Paleta C. Paleta D. Paleta E. Paleta F. Paleta G. F i G to już z mojego zbioru lub od kogoś. Epizodycznie kupne. Paleta H. Mleczny płód, czyli to jest księżyc i gwiazdy, ale o takiej nazwie. Okrągły. Oranżowy korol to również Monen Stars Yellow. To są te dosiane później, tyle ich mam. I to. A tu już melony. No dobra, sadzę. Missouri, heirloom, pomarańczowo-żółty miąższ. Taki pomarańczowo-żółty. No i tylko jedna, jedyna sadzonka.
tak jakby będzie seria amerykańskich arbuzów teraz sadzona. Na tej tak jakby najnowszej części i agrotkaninie. Jedna jedyna cross. Marko, moje to takie mizeroty, nie to co u ciebie. Las, dżungla i kondycja. No ale może plon zbiorę. Frecia podgląda koleżankę zza płotu. A to są te rośliny z gospodarstwa ogrodniczego zielińscy. Też będą w gruncie prawdopodobnie. Jeszcze się zastanawiam. Mrusia też przyszła. Mrunieczka, Mrunia. Mrunia, chodź misiu, chodź kiciu. A teraz Texas Golden. No i w kiepskiej kondycji strawberry. Tu dwie sadzonki pomszycy, widać kondycję słabą. Tu już coś lepszego. Dobrze, że to liścień, a nie listek. A tak wcześniej wysiałam arbuziaki niż zwykle, bo 5-6 kwietnia, potem 15 i kolejne dni. Mrunia. I tak kotki chodzą, pomagają. Coś tam wyniuchała, co? Freciu? Freciu. A teraz Klej Sweet. A teraz Alibaba. Alibaba. Gdzie ta fiszka? Z Deaflora, niemieckiego sklepu. Miałam wcześniej z innego źródła, a teraz udało się zdobyć w kolejnym miejscu tę odmianę. Skóra podobna do Charleston Grey. A tu jeden jedyny
Tom Watson z prywatnego źródła. Kilka nasion miałam zaledwie. To wszystko z tego amerykańskiego rynku i pochodzenia. On ma ciemnozieloną skórę, jest owalny. A teraz Georgia Rattlesnake. Rosną dwie sadzonki i zastanawiam się, czy obie posadzić, a może nie. Nie, rozdzieliłam. Ok. I to prawie wszystkie z rynku amerykańskiego. Jeszcze się gdzieś epizodycznie zdarzą. A jeszcze mam taką mikrą Desert King, czyli król pustyni. To też z tego rynku amerykańskiego, więc mimo takiego oto wyglądu, to ja również posadzę to. Jasna skóra, coś jak pistacja, lekki marmurek owalny. W każdym razie tu zostaną jeszcze otwory wypalone i dołki wykopane, nieliczne. No jakieś korzonki widać. A teraz tu widzimy żółty kwiat. Nie wiem z jakiego to warzywa, które siałam, a rosło ono w foliaku i zostało przesadzone. Szkoda było wyrzucić. Więc jak jest żółty kwiat, to teraz będzie arbuz, odmiana, która ma żółte kropeczki. I to nie jest objaw choroby, widać na listku właściwym, tylko to jest odmiana o nazwie Moon and Stars, czyli księżyc i gwiazdy. Charakteryzuje się ta odmiana tym, że i na liściach wszyściusieńkich, i na owocach są drobne żółte kropki oraz jedna wielka plama. Ta wielka plama to księżyc, a drobne to gwiazdeczki. To jest akurat odmiana o czerwonym miąższu i okrągłym kształcie. Taka niewielka, no tylko jedną mam. A nazywa się mleczny płód, gdyż nasiona pochodzą zza wschodniej granicy. W sklepie internetowym my.dobro.com kupiłam. Lecz odmiana wywodzi się z rynku amerykańskiego. No i musicie wiedzieć, że istnieje odmiana również o kształcie owalnym i czerwonym miąższu. Tak, istnieją okrągłe i owalne. Zobaczcie, tu mam, to jest z nasion z mojego zbioru. Bardzo słodki był, bardzo. Zresztą ten o okrągłym miąższu również. Ale, zaraz, momencik. I to już było wysiane 10 dni później. Takie korzonki, czyli 15 kwietnia. No lichutka sadzonka, ale jest. Bo mam jeszcze nasionka z innych źródeł. Słuchajcie. I one nie skiełkowały. Zaraz pokażę. Zza wschodniej granicy. Pod nazwą Zwiezda. Tu. To jest właśnie Moon and Stars Red o owalnym kształcie. Oraz Moon and Stars Red z chorwackiego sklepu internetowego. No, po 2 nasionka wysiałam, ale ciężko z kiełkowaniem w tej ziemi, naprawdę jest bardzo ciężko.
Co wiecie, jeszcze powiem, rok temu też miałam taki przypadek, że nie chciały kiełkować. I dużo czasu upłynęło, dużo. Podczas gdy jedne były większe od tych, dużo, to nadal nie kiełkowały te, które nie kiełkowały. Głupie to cokolwiek powiedziałam teraz, ale wiecie o co chodzi. Więc ja wzięłam wszystkie doniczki, wkitrałam do kastry i ja patrzę, a za jakiś czas mnóstwo mi się wykiełkowało. A ja po prostu tak bach wysypywałam z donic. No i miałam jeszcze sadzonki. Co prawda tam owoce to już były takie nikłe, ale były. No dobrze, posadziłam tam okrągłego. To posadzę w pewnej odległości owalnego owocka przyszłego. No to nawet 18 było. A nie, co ja tutaj... Aha, to było z nasion, z owoca, którego zebrałam 18 sierpnia 2023. Bo ja sobie tak lubię szczegółowo opisywać. O, i podróbcia przyszła. Malutka nasza. Kocia królewna. No. Tylko nie po sadzonkach. Sadzimy razem, tak? Co tam? Ktoś jeszcze jest, tak? A tu tytoń. To nie kuweta, podróbcia. Co malutka? Co kiciuńku? Oj, tak kochane te stworzenia nasze. Smutno bez zwierząt by było, bez kwiatów. A to maleńki przerywnik. Pokażę taki piękny kwiatuszek. Kolor irysa. Tam widać go. Niestety nie chce się rozmnożyć. Tak samo sadzony, taka sama wielkość sadzonki jak tych, ale oto on. Ale nie chce się rozmnażać. Jest tylko pojedynczy taki łodyga i niewielka ilość listków. Śliczny ma kolor. Jeden kwiat przekwitł, drugi w trakcie przekwitania jest. A tu moje pazury. Nie lubię w rękawicach okropnie robić. I jest tu jeszcze odmiana inna, nazwy nie znam, który też się nie chce mi namnożyć. Co za czort, powiedzcie. Co za czort. Dobra, wracamy. Skoro była odmiana o czerwonym miąższu, to teraz należy o żółtym miąższu wysadzić. Mam tu taką pod nazwą oranżewy i korol. I to mam też z 2 źródeł. Już widać maleńkie kropeczki. Zdarza się niestety, że na owocach czasem nie ma plamy tej wielkiej księżyca i nie ma gwiazdek albo zaledwie parę sztuk. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje i smutno wtedy człowiekowi, bo chciałby oglądać piękny, taki niecodziennie widywany arbuziak. Nie w paski, tylko taki, wiecie, jak pierwszy raz w życiu zobaczyłam arbuza o takich liściach, owocach. Boże, jakim pragnieniem było mieć. I szukałam. Uczyłam się wtedy znajdywać nasionka. Szukałam w różnych językach z wysyłką do Polski. Musiałam zwracać uwagę tylko na to, żeby nie władować się w tak zwane koszta, że spoza Unii Europejskiej, wiecie, bo to kolosalne są pieniądze.
Już przyszło mi tak raz zapłacić. Za 6 nasion w sumie jest 600. Było zeta. Ale jak to pasjonaci mają. Podjęłam rękawice. Dobra, raz, dwa. To gdzie go? No dajmy go tutaj. Niedaleko od nich. Mam jeszcze taką odmianę. Złota jak korona. Owalny, żółty. Jeden. On ma listki właściwe, ale nie ma liścieni. Mszyca go ostro brała. Wychodzi na to, że tą jedną sadzonkę mam tylko, to też ją muszę mieć pod okiem. Owalny, żółty kolor skórki. Owalny to kształt, ależ ja się wypowiadam dziś. I czerwony miąższ. I takich będę miała kilka odmian o podobnych parametrach. No i tu mam jeszcze podobną odmianę. Nazywa się Quen Yellow F1. Nie powiela cech, czyli taka sadzonka. No piękne, tutaj to piękne korzonki się utworzyły. Film długi, zaraz będę kończyła, zatem tak to przebiega po kawałku, bo też i otworki już w dużej mierze zapełniłam. Ojej, fiknęło mi. No i mam jeszcze odmianę, która podobnie wygląda. Rok temu ją miałam. Niewielki, ma owoce. Faerie. Więc ją również posadzę. W pobliżu. Będzie można bardziej porównać owoce. I co? Żegnam się. Do widzenia.